Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolonialnej, boskiej Kartagenie. Raj dla zakochanych i najbardziej romantyczne miasto w całej Kolumbii. Zobaczcie, jak ono wygląda od środka. Gorąca Kartagena, najbardziej romantyczne miasto w całej Kolumbii, na Karaibach, być może nawet w całej Ameryce Południowej. Raj dla zakochanych, tropikalne miasto, gdzie temperatura nigdy nie spada poniżej 30 stopni Celsjusza, a wilgotność mamy 100%. Kartagena to przede wszystkim pierwsze miasto założone w Kolumbii. Założone zostało przez tego oto pana, Pedro de Heredia, w 1533 roku. Pedro de Heredia to właściwie zabijaka hiszpański, który właściwie w swojej ojczyźnie nie miał za wiele więcej do zrobienia. I dlatego, żeby przynajmniej jakiś pożytek z niego był, no to wysłano do kolonii, aby mógł podbijać lokalnych Indian i tutaj lokalne tereny. Przybył do Kartageny i tutaj jego dzieło. Co robić w boskiej Kartagenie? Przyjść pod wieżę zegarową i spróbować w portonie słodyczy Portal de los Dulces najpyszniejszych smakołyków Kartageny, głównie na bazie kokosa. Tutaj doña Mirelba zaraz nam pokaże, co jeszcze tutaj mamy do wyboru. ¿Qué es esto? Tamarindo. Tamarindo. Tamaryndowiec, słodycze z tamaryndowca, dulce de guayaba, czyli... Tenemos una bandeja con todos los dulces. A, tu mamy nawet miks obfitości, kosz obfitości z wszystkimi możliwymi słodyczami typowymi dla Kartageny. Połyszą one swoimi biodrami, przechadzają się po całej Kartagenie i oferują turystom i oferują oczywiście Kartageńczykom pyszności z kokosa. Słuchajcie, pyszności z kokosa. Tutaj mamy z kolei też Coco enyucado, słodycze wykonane z manioku, coco papaya, kokos na mleku papaya, i papaja, karmelizowana papaja. W Kartagenie nie może zabraknąć prawdziwych gwiazd starówki, czyli palenqueras. Palenqueras w swoich barwnych, pięknych sukniach pokazują nam piękne skarby Kolumbii, na przykład tropikalne owoce albo słodycze. Palenqueras pochodzą z miasteczka San Basilio de Palenque, do którego zbiegali w ubiegłych stuleciach niewolnicy z różnych plantacji i w tym momencie tam cały czas mają swoje kolonie i kultywują swoją kulturę, swoją religię, swoje wierzenia. Te piękne panie towarzyszą nam dzisiaj, żeby pokazać, co też mają w swoich misach na głowie. Muestre, por favor. Pyszne, tropikalne owoce. Pamiętajcie, że nie będą niechętnie pozować do zdjęć albo będą się chować, jeśli nie będziecie od nich nic kupować. Natomiast jeśli zapłacicie im odrobinkę i kupicie jakąś pyszną sałatkę owocową, będą chętnie pozować do zdjęć, co Wam serdecznie polecam. Ciężkie! ¿Ya vio? Para que vea nuestro trabajo. Z cyklu Mroczna historia Kartageny jesteśmy w tej chwili w Muzeum Inkwizycji założonych w 1770 roku. Działy się tutaj mrożące krew w żyłach historie, niewygodnym dla kleru mieszkańców Kartageny osądzanych o herezję. W mrocznej historii niewolników Kartageny na szczęście mamy dobrą wiadomość, a mianowicie postać Pedro Claver, świętego, który z okna swojej celi w tym klasztorze wypatrywał statków wypełnionych niewolnikami i biegł do portu, żeby ich wykupić i w tym momencie tutaj brał ich do swojego klasztoru, nauczał ich, opatrywał im rany oraz oczywiście ich również nawracał. I w ten sposób tutaj dobra postać kolumbijskiego, kartageńskiego niewolnictwa. Polacy byli i tutaj. Jan Paweł II odwiedził klasztor
Pedro de Claver w 1986 roku. Więc jak widzicie, Polacy zaczynamy się wtapiać w historię Kartageny już od kilku dekad. Nie ma miasta w Kolumbii bez placu Szymona Bolívara. Kartagena nie jest wyjątkiem. Szymon Bolívar w monumentalnym pozycji na koniu na samym środku placu Szymona Bolívara. W boskiej Kartagenie koniecznie zwróćcie uwagę na kolonialną architekturę Starówki. Mamy tutaj wyjątkowo kolorowe domy, zielone, niebieskie, czerwone, różowe i inne. I oczywiście drewniane balkony. Drewniane dlatego, że drewno nie ustępuje rdzy, tak jak niestety metal. I możemy tutaj wyjątkowo patrzeć do góry i zadzierać typowo nosa. Najciekawszym elementem kolonialnej architektury Kartageny to jej mury obronne. Mury obronne, które mają 11 km długości i okalają całą Starówkę kolonialną. Są wykonane w całości z koralowca wydobywanego rękami niewolników z dna morza. Były budowane około przez 200 lat i są właściwie od 200 lat w nienaruszonej formie. Budowane były dlatego, żeby ochronić Kartagenę przed najazdami piratów, którzy przyjechali tutaj na statki wypełnione po brzegi złotem i drogimi kamieniami z kolonii, oraz budowane były po to, żeby ochronić Kartagenę przed najazdami Hiszpanów, którzy chcieli zapobiec wyzwoleniu Kolumbii i swoich kolonii i ich niepodległości. Co jeszcze robić w boskiej Kartagenie? Punktualnie o 17:00 otwiera bar Café del Mar na murach obronnych. Najlepsze miejsce, żeby wypić pyszne, orzeźwiające mojito. Kartagena to nie tylko kolonialne, architektoniczne cuda, ale również dzielnica Boca Grande, którą widzimy tutaj w przepięknym kontraście zaraz za murami. Boca Grande to jest dzielnica, która właściwie powstała dopiero w latach 70. Są wielkie wieżowce, wielkie hotele i wielkie apartamentowce bardzo drogich mieszkań, które Kolumbijczycy uwielbiają kupować, żeby mieć później miejscówkę na wakacje. Kartagena to jednak nie tylko przepiękne, kolonialne, romantyczne miasteczko, ale łączy się z nim również bardzo smutna historia, mianowicie historia niewolników. Kartagena była głównym punktem przeładunkowym niewolników z Afryki od XVII wieku, do tego stopnia, że w ciągu 200 lat panowania niewolnictwa właściwie na jednego Europejczyka przypadało tutaj aż 7 niewolników afrykańskich. Szacuje się właściwie, że tych niewolników przyjechało tutaj na statkach z Afryki w ciągu 200 lat około 14 milionów. Wszyscy oni przyjeżdżali tutaj z zatoki i byli sprzedawani na placu zaraz przed wieży zegarowej. Co jeszcze robić w bajecznej Kartagenie? Na pewno zjeść najlepszą smażoną rybę, ceviche i smażone placki bananowe oraz arroz con coco, czyli kokosowy ryż. No a jeśli macie ochotę wstać również wcześnie rano, możecie wziąć motorówkę i jechać na bajeczne, białe plaże Wysp Różańcowych, tylko godzinę drogi od samej Kartageny. A jeśli macie ochotę wiedzieć więcej o Kolumbii i regularnie nas tutaj odwiedzać, to już wiecie, co zrobić. Subskrybujcie Polkę w Kolumbii i dajcie nam również lajka na Instagramie i na Facebooku. Z bajecznej Kartageny, boskiej, kolonialnej stolicy Kolumbii, wakacyjnej stolicy Kolumbii, to już wszystko. Dzięki Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Pa!